jakiś kilometr ciągnęła się kolejka, a tam na końcu mordowali. To on do żony swojej powiedział, jest nasza ostatnia sala, te krzaki, widzisz, w te krzaki uciekamy, bierzemy dziecko i uciekamy, szepnął jej. Są siano kosy, kosimy, to był gdzieś czerwiec, tak, czy coś. Naraz przychodzi ktoś i mówi, że w Równym wymordowali tyle i tyle Żydów. Wszystko, kobiety i dzieci. To każdy ruszył ramieniem, co to za bzdury mówisz. To jest kłamstwo jakieś. To jest niemożliwe. Mogli zabić jakiegoś, ale nie. Ale na drugi dzień, czy mówią, że w Łódzku to samo, że w Koblu. A za kilka dni pokazuje się Żydzi w lesie, uciekinierzy z tych pogromów. I jednego wieczoru, to był październik gdzieś, tak? Wieczór, zbliżył się deszcz, pada i zimno jest. I naraz ktoś puka do drzwi tak delikatnie. I my już byliśmy tacy przygotowani na to, żeby uważać, żeby czasami coś było Ukraińców. Już Ukraińców baliśmy się. I ja staję, otwieram drzwi, a za mną bracia stoją. Ja otwieram, patrzę się, stoi człowiek, mokry cały i tak płaszczem ukrywa. Dziecko trzyma i patrzy się na mnie, proszę pana, ja jestem Żydem. Czy pan ratunku, proszę, bo jesteśmy wyczerpani, mokrzy. Ja go pod rękę do mieszkania. Panie, ja pan nie zapomnę. To jest niezatarte w pamięci. Proszę pana, prowadziliśmy człowieka, który tak dygotał, cały mokry i zaraz szybko, od razu w domu ruch. Babunia od razu w piecu. Przygotowywać kąpiel dla dziecka. Dla mamusia jedzenie, a ja jak wziąłem do drugiego pokoju, rozebrałem, żeby się rozebrał, te wszystkie lachy mokre zrzucił, dałem mu koszulę, wszystko, bieliznę i ubranie, ubrałem go w suche. Dziecko miało 3 latka, nie znało w ogóle języka jidysz, tylko po polsku mówiło. I ten ojciec jego też nie znał jidysz, bo to był Żyd z Warszawy, Zielonka, powiedział. Pytam się, jak pana nazwisko? Zielonka. Nie wiem, czy prawdziwie on mi tak powiedział, że on Zielonka się nazywa. Bo uciekłem z Warszawy, jak był atak Niemców. Uciekłem, bo wujka miałem w Kolkach. To koło nas. Do tego wujka i wtedy jak on stał w kolejce śmierci, bo oni, jakiś kilometr ciągnęła się kolejka, a tam na końcu mordowali. A tutaj wszędzie obstawiani byli przez policję ukraińską i oni, jak doszli do takich krzaków, to on do żony swojej powiedział, jest nasza ostatnia sala, te krzaki, widzisz, w te krzaki uciekamy, bierzemy dziecko i uciekamy, szepnął jej. I tak zrobili. Jak oni rzucili się do ucieczki, potem strzały padły, żona mu rękę upadła, a on z dzieckiem w krzaki i uciekł. I uciekł. Jeszcze w krzakach, mój zatrzymał się, nie słyszy nic, żeby ona jęczała. Znaczy zabili. I poleciał i tułał się po lesie blisko tydzień, póki do nas nie przyszedł, wygłodzony, wyszarpany. Wreszcie już doszedł do wniosku, że musi iść do pierwszego domu, który jest najbliżej lasu. Nasz był najbliżej. I że wiedział, że polski, bo do ukraińskiego nie poszli, bo stamtąd się wywodziła ta policja, która ich mordowała. Bo na Wołyniu wszystkich Żydów mordowali Ukraińcy, nie Niemcy. Niemcy tylko kierowali akt. Tam było kilku Niemców, oni tam, a to resztę wszystko Ukraińcy sami. No. Jak oni cię wyspali na drugi dzień, on jak tylko ubrał swój młyn, to teraz już pójdziemy, a ja mówię, gdzie pan pójdzie? Zobacz pan, deszcz pada, tutaj nikt nie przyjdzie. Bo u Szucmani nie przyjdą, jak jest deszcz. Niech pan tu będzie, pomyślimy. Ja znalazłem kryjówkę na takim brogu, wie pan, bruk to jest takie miejsce na kładzenie siana. 4 słupy, na tych słupach wisi taki podnoszony daszek. Ten daszek można podnosić, jak się dokłada siana. I to był wtedy jakieś 4 metry wysokości, może ten słupek. Tam drabinka stała, może. I przy tej drabince, po tej drabince można było wejść tam na wierzch. Tam jak siano się ładowało.
Ja tam dałem baranice takie, baranice u nas dużo było, bo to po baranach, tak jak w zimę, jak się jechało, to się ukrywało kolana, czy tam. I tam on z tym dzieckiem na noc spał tam pod tymi baranicami na tym sianie. Tam im deszcz nie dostał i ciepło im było. Tam im dostarczało się zawsze mleko gorące i jedzenie, a na dzień, tylko jak świtało, to już oni do lasu szli, do kryjówki, niezależnie od tego. Jak deszcz, to nie. Jak deszcz, to mówię, my pilnujemy tutaj. Była wyzłożona służba, że myśmy pilnowali bo tyle Żydów we wszystkich koloniach polskich, nie tylko u nas. Tyle było, że myśmy się spodziewali, że przyjdą Szucmani albo Niemcy. I dlatego nie będą szli przez las, tylko drogą. To w 2 kierunkach była droga, czy w 3, to tam wszędzie na koniu ktoś był, że w razie czego jak zobaczy, to przeleci szybko, czy pieszą, żeby dać wiadomość, żeby jak gdzieś Żydzi, żeby uciekali stamtąd. Przed wymordowaniem obórek, wymordowane obórki zostały 14 listopada, ale aresztowało mężczyzn, aresztowali 11 listopada, święto niepodległości. To on kilka dni wcześniej, właśnie ten Zielonka, jak ja poszedłem do obrządku, to on zszedł z tego i mówi, proszę pana, ja muszę stąd odejść, dlatego że jak ja wchodziłem wczoraj po drabince, to mnie ktoś widział. Ja mówię, panie, tutaj jak ktoś widział, to od nas, to pana nikt nie wyda, bo do wszystkich przychodzą Żydzi. Ale nie, ja tylko pytam się, czy ja w razie czego mógłbym tu wrócić. Ja wtedy zorientowałem się, że on znalazł sobie jeszcze jedną kryjówkę i faktycznie na N6 znalazł. W innym to potem dopiero dowiedziałem, po wojnie. Więc tam sobie znalazł kryjówkę i jak nie tu, to tam. Ja pomyślałem w takiej sytuacji, że było patrzeć na twarz tego, to był inteligentny człowiek, nie wiem, czy prawnik, czy inżynier, każdy wykształcony człowiek. Mówi, że on w domu bardzo zamożnie żyli i tylko język polski u nich był, bo z Warszawy był. Już te oczy, jak się patrzyło jemu, to takie, w tych oczach widziałeś te otępienie, wie pan, ta beznadziejność, bo on wiedział, że idzie zima i że będą ślady wszędzie, gdzie on chodzi, że przecież tutaj przyjdą, wcześniej czy później zrobią rewizję i że jego znajdą. I jeszcze mało. On się martwił o nas, mówi, że ja zginę, ale wy zginiecie. I dlaczego pan mnie tu trzymał? Takie rzeczy mówił. Ja mówię, proszę pana, my tu czuwamy, nie pan się nie martwi. Jak coś takiego, to my zawsze zawiadomimy.